Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano widzowie Rise of Kingdoms, witajcie polskie community. Słuchajcie, mieliśmy ostatnio Boomfire Gathering Vol 2, dokładnie w Katowicach, jak słyszeliście na moich mediach tutaj, jeżeli chodzi o YouTubie, czy też na Discordzie, czy też na czacie w Rise of Kingdoms, bardzo dużo informacji tam dawałem. Bardzo fajny Boomfire nam wyszedł. Przybył Snow, przybył Łukasz69, było nas 3 youtuberów, byli też polscy królowie, od Pretola po Storma, po Jarla, po nawet Smurfy, które nas odwiedziły, bo prawda jest taka, że nie do końca wiedziałem, czy Smurfy będą, czy nie. Zapowiadało się, że może będą, może nie, ale byli też tutaj Smurfy u nas. No, mieliśmy też Nosfera z 1958, też polskiego króla. Naprawdę fajna ekipa się zebrała, bo nas ponad 52-53 osoby. Ja już potem tam traciłem rachubę, bo z tych, co tam miałem zapisane i z tych, co wiedziałem, że nie przyjadą, no to zaraz ktoś skakiwał nowy. Słuchaj, jest wolne miejsce. Dobra, wpadam. Słuchaj, tutaj się zrobią znowu 2 wolne miejsca. Dobra, wpadam, nie? I naprawdę nagle się tak lista ale i tak ją tam ogarnęliśmy, zresztą będziecie widzieć na zdjęciach. W sumie z tych osób, które nie wiedziałem, że przyjadą, a miały przyjechać, no to chyba 5, może 4 osób nie było tak naprawdę, tych dodatkowo. No ale też, tak jak mówię, no przybyły trochę Smurfy, przybyło takich jakby innych ludzi, którzy się pojawili z nienacka, że jednak będą na liście. Ja ich zdążyłem tam potem wprowadzić. Ogólnie było na pewno nas ponad 52-53 osoby, gdzieś tak mniej więcej to naliczyłem na szybko. Naprawdę bardzo fajny Boomfire. Wiem, że content kreatorzy są zadowoleni, bo wysłałem mi filmiki, wysłałem mi shorty wy też widzieliście. Rozmawiałem z paroma osobami z zagranicznego, z community. Mówili, że mega to wygląda, że naprawdę mieliśmy w ogóle, byli zachwyceni tym, że mieliśmy swoje bluzy, że mieliśmy swój banner. Tutaj wielkie brawa i podziękowania dla Fuerte, dla Nosfera, bo w sumie oni ogarnęli to. Taka jest prawda. 1958 też nawet swoje fajne koszulki własne mieli, które też tam Fuerte załatwiała z Nosferem. No tematów bardzo fajnie się porozwijały. Powiem tak, drugie Boomfire, jak to powiedział Snow do mnie, no był to bardzo ogarnięty Boomfire, organizacyjnie, że było bardzo fajnie, nawet sam się śmiał, że było lepiej niż za pierwszym razem, jak kiedy robiliśmy to pierwszy razem, a on był pierwszym hostem, zresztą chyba nawet sam to w filmiku wspomniał. Więc naprawdę cieszę się, że ten Boomfire wypalił. Ja jedynie miałem taki niedosyt, że może jakby było to jeszcze w takim pomieszczeniu, tak jak ja wtedy myślałem za pierwszym razem, żeby to było pomieszczeniu tym właśnie ogrodowym, gdzie widziałem na pierwszych zdjęciach, co wam pokazywałem, gdzie wybraliśmy miejsce docelowe. No ale nie można mieć wszystkiego, było nieźle, mieliśmy swój bar dla siebie, bo taka jest prawda, że mieliśmy wszystko dla siebie tutaj. Jeżeli chodzi o Boomfire, przerzucimy sobie tutaj parę zdjęć, bo też tutaj widzieliście, tu akurat mieliśmy ten taki plakat z Boomfire'a, tu był projekt, który dostaliśmy od Fuerte, ja wam to może teraz rzucę ten. Tu była cała ekipa, wiem, że cała ekipa, większość ekipy druga była też na zewnątrz, bo nie wszyscy, wiadomo, tutaj się od razu dopchali, niektórzy tam jakieś tematy sobie załatwiali na zewnątrz. No ekipa była fajna, tu akurat już są gdzieś w połowie, gdzie porozowaliśmy te wszystkie plakietki dla graczy. To też zostało przygotowane przez Fuerte bardzo fajnie. To był właśnie ten banner, który tutaj Nosfer z Fuerte załatwili. Tam w rogu mieliśmy, zaraz zobaczycie, taki nasz kącik związany z giftami. To jest właśnie większość ekipy, w sumie cała chyba ekipa 1958. Tutaj już mamy te pierwsze właśnie Korn był chyba tak moim zdaniem taką naprawdę fajną atrakcją, bo te korny były niezłe. Zresztą tutaj widzicie też bluzy obok, były bluzy, była złota głowa, była podstawka pod telefon, były kubki, karty, koszulki nowe z Rise of Kingdoms, też przysłali te stare, które mieliśmy za pierwszym razem, bo to były te rodzaje mniejsze. W ogóle ja dostałem informację, że będziemy mieli tylko M-ki, pojawiły się S-ki, przypuszczam, że to są te, które Snow przyniósł z poprzedniego Boomfire'a, prawdopodobnie tak to wyglądało. Mieliśmy, tak widzicie, tu mieliśmy też na zewnątrz, ekipa też jak zdjęcia robiłem, się witała. Naprawdę to były początki, jak my tu zaczęli. Niektórzy byli już drugi raz byli na Boomfire'ze, bo byli przedtem w Warszawie.
Tu się Fathak chowa. No tutaj akurat fajnie. Potem tam sobie przynieśmy wiadomo telewizor, bo mieliśmy dla właśnie wiadomości od content kreatorów. No to jest jeszcze raz nasz ten, tu już z telewizorem jak przygotowaliśmy wszystko ze Snowem. Snow oczywiście czytał 33 pytania. Jak to stwierdził? Moje pytania to jest nic w porównaniu do tego, co przygotowali content kreatorzy. Myślałem, że nie są trudne, myślałem, że będą łatwe, takie jest moje zdanie, chociaż przy niektórych też tam się konsultowałem troszeczkę z niektórymi z Lilith, też podpytywałem, czy te statystyki są ok, czy rzeczywiście tak jest, bo przy niektórych to, co dostałem informację zwrotną a propos pytania, nie byłem pewny, więc wolałem się tam upewnić. No tutaj już trochę nas więcej robiło. Mieliśmy też własną orkiestrę grającą, tak jak widzicie tu na ławce. Nie no, joke. Oczywiście panowie tutaj próbowali coś sobie tam dorobić przy naszej imprezie. I Love Rock, złota główka. To też pewnie widzicie na shortach. Tutaj mieliśmy, jedzenia było tyle, że nawet tego nie przyjedliśmy. Naprawdę złożyliśmy się po te 30 zł. Mieliśmy tak tyle tego jedzenia. Picia, było też dużo przekąsek, naprawdę było spoko, nie? Było naprawdę fajnie. Przejdźmy sobie tylko tutaj dalej. To jest to akurat jeszcze, bo tych nie dostałem, tych tak z Rise of Kingdoms, to przywiózł Snow, bo to zostało po pierwszym Boomfire'ze, my to potem nawet rozdaliśmy. Szkoda, bo ten z Rise of Kingdoms bym sobie przytulił. Tak powiem szczerze, ale rozdaliśmy. W ogóle było tyle nagród, że ja nawet stwierdziłem w pewnym momencie, dobra, rozdaję po 2, a potem już rozdawałem, kto nie miał, bo naprawdę tak myślałem, że tego będzie tak na styk, a tu się po prostu dzięki właśnie tym bluzom, koszulkom, to się zrobiło więcej. No tu Easy, który cieszący się z kubka, Hanzo z tyłu ze Stormem. Widzicie, że ekipa była zadowolona ogólnie ze spotkania. Bluza tutaj, gdzie pozuje Mynar, jest też Storm ze złotą głową. No jest tak nas tutaj troszeczkę, nie? Tak widzicie, że niektórzy też przy barze. Tutaj właśnie puszczaliśmy te filmy, które pewnie zaraz zobaczycie. O, jest Gleba z Kornem. Wiem, że tutaj kolega zdobył kubek i złotą głowę. O, nie wiem co z tym. Koszulka pełna okazałości. Wszystko mamy. Czy coś jeszcze? No tutaj już w połowie imprezy byliśmy. Wiadomo, że im późniejsza godzina, tym było cieplej. To jest to ekipa. Tam z tyłu też widać, że się pojawiły smurfy. Tu kolega, który niedawno zaczął grę, się obłowił trochę. Oczywiście to są nagrody pewnie wspólne razem z Michasiem. A tutaj mieliśmy takie wspólne zdjęcie. Te chłopaki, Jarl działał już z melonami. Z Volvo. Tutaj jest ekipa też 3569. To rano naprawdę dużo mi pomogło. Też na początku tego KVK, Boże KVK, tego Boomfire'a, żeby wszystko tam było na tip-top przygotowane. Więc też duże podziękowanie dla niej. Jest już Lukas, jest też tutaj kolega, który grał ze mną na 2755 Fura parę lat temu. Tutaj już z Niemcem. I te zdjęcia fajnie powychodziły. No ogólnie ja powiem tak, na duży plus Boomfire i tutaj mieć się... Tu przygotowałem ogólnie taki krótki filmik właśnie do całego Boomfire'a. Czekajcie, tylko sobie może tutaj jedną rzecz tylko. Okej, tu mamy to. Okej. Może tylko to wyłączę. Żebyście słyszeli. Dobra.
Podgłoszony, czy oczywiście podrzucony głos z Optimus Prime'a. Tu macie pierwsze nagranie od Community Managers, był właśnie Dick, który mi pomagał, Leo, którego znacie. I tutaj mieliśmy ogólnie, czekajcie, tylko sobie wyłączę ten, bo mi tutaj rozprasza muzyka w tle. Tutaj ogólnie mieliśmy, tak widzieliście, pytanie a propos Bonfire Gathering 1, ile nas było na pierwszej części, było 25 osób. Osoba, która tam się pośmiechuje w tle, to jest Agus, żebyście wiedzieli. Ona pisała, że była chora i nie mogła po prostu nagrać filmiku wtedy. Gość, który ostatnio robi mega robotę. Dla mnie naprawdę fajne statystyki daje i gość jest naprawdę niezły, więc szapoba, bo Bile też to fajne pytanie. Rusekę, dokładnie. Tu się Bile uczył po polsku cokolwiek powiedzieć, więc też ciekawie to wychodziło. Jest Happy Gaming, jedna z bardzo pozytywnych osób naszych tutaj YouTube kreatorów. Naprawdę bardzo pozytywny gościu, nie? No i on tutaj zadał właśnie pytanie, jaki pierwszy dowódca miał wersję Prime. No i tu chodziło mu o piechotę. Nie powiedział właśnie, że infantry, tylko że po prostu że chodziło, wiem, że chodziło mu o piechotę, bo zadawał mi to pytanie na Discordzie. I za to od razu poprawimy, ale od razu każe się dar, że Scipio Prime. Nikt nie myślał o Joance Prime, ani o Budice. W ogóle nie ma, nie? Pytanie w sumie, które zadał, bardziej chodziło właśnie o czy zadał pytanie o ogólnie Prime wersję? Nie. A chodziło wiadomo mu o piechotę. Dokładnie. Jest i Furious, kolejna pozytywna osoba w Rise of Kingdoms, nie? Mega. W ogóle jak tylko zobaczył, że napisałem, bo na początku pisałem do paru tych ogólnie, mówię, a to się każdy odezwie, a potem napisałem bezpośrednio do Furiousa, oznaczyłem go, filmik 5 sekund i był. Nie musiałem nawet nic poprawiać, więc super robota Fur. W ogóle jak to nazwał Snow polski, czy nie, polski Ruth Van Nistelrooy? Coś takiego chyba coś mówił na Boomfire'ze. Chyba nie muszę nic tłumaczyć. Jaki jest najstarsza para dowódców, która używa jest do chainowania? On właśnie był podczas trainingu, ponieważ tam chyba przygotowali się do KVK, jak dobrze pamiętam. On jest na 1.365, tam gdzie gra baba. Więc tak jak widzicie tutaj Furio dał fajną odpowiedź.
I to jest ktoś, kto tutaj na filmie, wiem, na shorcie Fuerte bardzo zareagował pozytywnie. Oniarki bardzo fajnie też się tutaj zachował. Też na dzień przed tym, czy parę godzin przed tym wysłał mi filmik. Powiedział, że zaraz to coś ogarniemy. Zapytał tylko, co dokładnie potrzebujemy. No i miałem zaraz film nagrany, więc naprawdę mega, mega, mega szacun Omniarchi. Omniarch. Tu mamy Frogiego. Frogiego, jeżeli nie znacie, no to Frogi od jakiegoś czasu tam działa youtubersko, był na zlocie chyba, czy na spotkaniu w Los Angeles, tak mi się zdaje, że przed Dubajem w Los Angeles było. Wiem, że był na tym spotkaniu z devami. Frogi tutaj zadał takie pytanie, które można parę dać odpowiedzi i tutaj nie do końca ludzie też wiedzieli, co w sumie powiedzieć, bo tu Frogi bardziej no, dał takie, sami zresztą zaraz usłyszycie po angielsku, ale dał takie pytanie, które mogło być ogólnikowe, nie? Więc można było parę rzeczy zrobić. On tu moim zdaniem dał takie odpowiedź dał taką całokształtną, więc tutaj musieliśmy pytanie jakby tak trochę skipnąć, ale no ale też fajnie, że się zainteresował i dał w ogóle jakiś filmik, bo niektórzy na przykład nie odpisali, niektórzy napisali, że nie mogą. Word AD się do mnie napisał 2 dni później, że przeprasza, bo po prostu był zajęty KVK, Ihara była gdzieś tam na wyjeździe poza krajem, a też by mogła coś dla nas, mówiła, że nagrać. No tutaj parę osób, wiadomo, nie każdy zawsze ma czas. No i też wiem, że Apokaliptę też nie dał rady, Apokaliptę też nie dał rady, chociaż też tam zgłaszał. No i też Matt Achilles, w sumie on też miał być tutaj, miał zrobić dla nas nagranie, ale też się po prostu nie wyrobił. No. Ale czasem tak jest. Mi się zdaje, że tu on bardziej chciał zrobić takie pytanie, takie joke'owe. Takie jest moje zdanie, że on bardziej tak pod to podchodził, że on chciał bardziej takie joke'owe zrobić pytanie, żeby po prostu można było na nie w jakiś sposób tam odpowiedzieć, że co zrobić, kiedy pierwszy raz, wiadomo, dostajemy rally i żeby wysłać kordy, żeby wysłać kordy na Alliance Chat, żeby każdy wiedział, jak dostajemy to rally, więc bardziej mi się zdaje, że on tutaj podchodził bardziej do tego joke'owo. Takie jest moje jakby takie przeczucie tego pytania i odpowiedzi jego. No ale wiadomo, że tu musieliśmy troszeczkę ten temat inaczej do niego podejść, no bo wiadomo, że można było parę opcji tutaj do tego dać. No i co? Na Boomfire'a nie wiem, czy co jeszcze byśmy mieli dla was. Mi się wydaje, że chyba wszystko wam tu z Boomfire'a pokazałem. Jeszcze może filmik jakiś krótki mamy tutaj? To, co było na szorcie? Poczekajcie. Chyba tak. Wow, wow, głośno. Ale się głośno. A to był jakiś krótki filmik. Tutaj tak samo. Wiadomo, nie wszyscy byli, ale było śmiesznie, bo i nie to było na każdym słuchać. No, filmiki ogólnie też tam mieli się troszeczkę powklejane w shorty, więc tutaj w sumie nie ma co tak więcej wam pokazywać. Wiem, że odpowiadajcie mi dużo pytań a propos Boomfire 3. Bo już dostawałem takie pytania. Jeszcze nie myślę, że Boomfire 2 już było, kiedy Boomfire 3.
Powiem wam, że teraz w tym momencie nie myślę, kiedy będzie Boomfire 3. Na pewno trzeba przemyśleć, czy da się to jeszcze jakoś organizacyjnie lepiej zrobić, czy ja to będę organizował, czy może zrobi to może Snow, może inny youtuber. Nie musi, znaczy wiecie, Boomfire się organizuje, to nie do końca musi to być, wiecie, nie, to musi być ktoś z nas, nie? Chociaż wiadomo, że my tam mamy kontakt z content kreatorami, że tam już znamy te tematy, wiemy jak to ogarnąć. Zobaczymy, czy ten Boomfire 3 będziemy robić, w sensie czy ja i Snow, czy też się na tej trójce pojawimy i jak to będzie wyglądać, bo mi ciężko jest powiedzieć, tak szczerze, na tą chwilę, żeby powiedzieć, słuchajcie, będę na pewno i lecimy z tym. Ja to chwilę jestem na to tak nastawiony, że chciałbym, ale muszę trochę odpocząć, bo bardzo dużo, jakby tak powiedzieć, czasu to mnie kosztowało. W niektórych wypadkach, które były na Boomfire, tam troszeczkę nerwów, ale to takie pojedyncze rzeczy. Ale ogólnie było mega pozytywnie, więc bez dwóch zdań było mega pozytywnie. Dla mnie fajnie, że tworzymy community, z roku na rok jest nas coraz więcej. Jeżeli tak dalej pójdzie i nawet jeżeli zrobimy to gdzieś w jakimś innym w mieście, to spotkanie, to i tak fajnie jakby było nas z roku na rok coraz więcej, więc ja bym w to celował, jeżeli chodzi o Boomfire Gathering, nie? Jako organizator. Przypuszczam, że jeżeli ja czy Snow będziemy robić Boomfire kolejną część, to na pewno będziemy tam w tym we dwóch, tak samo jak będzie Fuerte, która nam pomaga w tym, czy też Nosfer teraz nam pomagał, czy też tutaj ekipa z Wrocławia, Sorano z mężem. No naprawdę fajnie, że coś takiego się tworzy, ale im więcej jest nas osób, tym więcej czy jednak trzeba rąk do pomocy, nie? To jest niestety tak jest, że tutaj potrzebujemy mieć więcej rąk do pomocy. Muzykę dopiero teraz włączę, więc mieliście chwilkę bez muzyki. Więc no co, no słuchajcie, tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie tutaj przez cały kanał, rozwijamy się. Mam nadzieję, że kolejny Boomfire będzie też w jakimś fajnym miejscu i też nas będzie tyle, ile było nas teraz, może nawet więcej. Ale nie mam na razie pomysłu, gdzie robić. Czy zrobić go znowu w Katowicach, czy zrobić to znowu w Warszawie tym razem, czy może jakieś inne miasto. Chodziło mi po głowie Wrocław, chodziło mi po głowie Gdańsk. No ale wiecie, tak jak powiedział to Snow, nie wiem czy mówił to na filmiku, ale powiedział też chyba, tak jak rozmawialiśmy sobie, że fajnie jest, jak ktoś Boomfire'a ogarnia ktoś, kto jest na miejscu, no bo jechać z tymi wszystkimi tobołami, które nam Lilith wysyła, no to trochę tego jest, nie? Teraz było 6 kartonów, ja i tak to zredukowałem do 4. Do tego doszły jeszcze rzeczy od Fuerte, banner od Nosfera, więc tam widzicie, że tego dużo było, nie? Zresztą nie widzieliście wszystkich nagród, ile to było ilościowo, widzieliście jakie nagrody tam były, nie? Ale jeszcze było naprawdę dużo, wiem, że ludzie byli zadowoleni, wychodzili po 2, 3, 4 nagrody nawet zgarniali, niektórzy w pewnym momencie już nawet tutaj bardzo fajnie Storm zasugerował, słuchajcie, kto nie ma na przykład nagród, to przekazujmy, czy jak ktoś odpowiadał, to przekazywaliśmy dalej te nagrody i to był fajny pomysł, bo tak jak mówiłem od początku, chciałbym, żeby każdy wyszedł z jakimiś nagrodami z Boomfire. No i tak było, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczyska, trzymajcie się. Widzimy się tu, widzimy się przez cały czas, no i pewnie też na kolejnym Boomfire'ze. Nie chcę nic mówić kiedy, bo jest ciężko mi powiedzieć, ale mam nadzieję, że się będziemy widzieć. Czy to za rok, czy za 6 miesięcy. Zobaczymy. Muszę też pogadać z Lilith, co ile możemy robić Boomfire, no wiecie. To też są jakby ich tam gifty, nie? Pytanie, czy coś takiego lubią robić przez cały czas, czy co jakiś okres, nie? Bo tutaj na tym wiedzy nie mam. No, było drugi raz w kraju, w Polsce. W innych krajach, nie wiem jak było, wiem, że mieli coś w Londynie, wiem, że mieli we Francji, słyszałem, że coś teraz w Azji było, w Indonezji było przed nami, w Brazylii było przed nami, więc no dzieje się z tym Boomfire'em przez cały czas. Trzymajcie się jeszcze raz, elo, hej.